No, dzisiejszego vloga zaczynamy od trzeciej podróży windą, bo cały czas czegoś zapominamy. Zapowiada się obiecująco. Tak wygląda tablica ogłoszeń. Tutaj są oferty pracy. Zaraz sobie jedną przeczytamy. Zobaczymy, ile tutaj ludzie mogą zarabiać. Są na przykład kelnerzy i kasjerzy. I kelner i kasjer zarabiać może od 3000 do 4000 juanów prawdopodobnie miesięcznie. Do tego dostają ubezpieczenie od wypadków i świadczenia socjalne, ale wymagania na przykład to od 22 lat do 45 lat, pracowity, posłuszny, w zarządzaniu, preferowany jest do pracy. A znajdujemy się w relatywnie małej miejscowości o nazwie Lijiang. Relatywnie małej, bo zamieszkuje tutaj i tak ponad 1 000 000 osób i mamy 104 atrakcje turystyczne. A dzień zaczynamy od przekąski. I tak wygląda pani kuchnia. Do naszej buły albo dodają takiej papryczki chili zielonej. Zazwyczaj my dziękujemy i do tego dodają nam takiego sosu. Płacimy okrągłe 10 juanów za jedną sztukę i da się nią najeść. Tu zobaczmy, wpisała już w Alipay kwotę, którą zapłacimy. I tak wygląda ten produkt finalny. To jest takie bardzo dobre mięsko. Takie świeżutkie, nie? Bardzo smakuje jak świeże. Takie tłuściutkie, fajne, dobre mięsko. Trochę ostre, bo pani nam dodała trochę ostrego sosiku, ale jest bardzo dobrze ostre. Takie idealnie ostre, bym powiedziała. Idealnie wilgotne. Idealnie komponuje się to mięsko z tą, nazwijmy to roboczo, bułką, bo to są takie placki, jak w Nepalu chyba się robi i w Indiach. Takie, to tak wygląda, nie? Trochę tak. I dzisiaj jest taka idealna pogoda, żeby zrobić odcinek o pięknych widoczkach. Właśnie idziemy na taką górę, z której widać jeszcze bardziej epicką górę. Trochę tutaj zimno, nie byliśmy na to gotowi, więc zakupuję sobie opaskę na uszy na takiej pani za 10 jenów, czyli 5 zł. Bardzo ładne są te opaski. Nastąpiła lekka zmiana planów, bo góra zaszła chmurą, więc idziemy na autobus. Doczekaliśmy się na naszego busa. Za chwilę zapłacimy za niego oczywiście QR-kodem z Alipay. Tu pokażę, jak się płaci. Za przejazd tym autobusem zapłaciliśmy 4 juany, a mogliśmy to zrobić za pomocą Didi i tam naliczyłoby nam koszt 15 juanów, czyli zaoszczędziliśmy 1/3, to znaczy 2/3 zaoszczędziliśmy. Tak naprawdę. Ale się robiło, też słoneczko się znowu zrobiło i troszkę widać górki i w ogóle taką ulicą jechaliśmy, że cały czas z przodu było widać góry i sobie przyjdziemy może jeszcze coś ponagrywać tutaj na tej ulicy albo zrobić zdjęcie. No i pierwotnie, w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest dosyć chaotyczny ten odcinek, ale założyliśmy sobie, że taki jaki będzie, to taki będziemy wypuszczać i nie będziemy za dużo ingerować w te materiały, więc jak jest chaos, to przepraszamy, ale tak dzisiaj będzie, że od samego początku było chaotyczne. A, bo dzisiaj ja mam szum. I taki ładny widoczek jest, tylko że akurat chmurki przykrywają, a my stoimy tu. A tam jest widoczek. A tu jest Bartek. No i pierwotnie mieliśmy wjechać na taki punkt widokowy, z którego świetnie by wyglądały te góry. Byłby świetny pogląd, ale przyszły chmury, więc stwierdziliśmy, że to bez sensu. No i dlatego właśnie jest ten chaos, bo musimy być elastyczni w podróży, żeby z uporem maniaka nie robić atrakcji, które nie dadzą nam pełnej satysfakcji, nie? Dlatego wybraliśmy sobie wioskę Szue. Dlatego wybraliśmy sobie wioskę Szua. Szue. Napiszemy, jak to jest. Prawdopodobnie nie wypowiadamy Nie wypowiadamy żadnej nazwy dobrej. tutaj lokalnej poprawnie. No ale nie znamy tego języka, nie? To będziemy wam pisać nazwy może. Bo się będzie wam łatwiej potem. Zobacz jak to wygląda. Tak jest, wiesz, pocione jest. No i znowu zauważcie, ile jest samochodów, a jak jest cichutko. W sensie słychać szum kół. Ja się jaram tym na maksa. No, ale ja tak sobie pomyślałam o tym, nie? Że ty się tak jarasz tym i w ogóle, ale zobacz sobie, ile... No bo te auta nie jeżdżą wiecznie. One muszą mieć wymieniane te baterie. Muszą mieć i one zalegają. I one potem mega zalegają zanieczyszczają i środowisko zobacz, ostatecznie.
bardzo ciężko się rozkładają i tak No. dalej, to jest bardzo duży minus, Ja nie wiem, czy oni mają na przykład coś takiego, że oni wymyślili, jak to recyklingować, no bo to na pewno się da jakoś recyklingować. No bo zobacz, tu jest za dużo tych elektrycznych aut, oni już by mieli tony. Ale są tych- takie wysypiska z akumulatorami Wiem, elektrycznymi z tych wiem, aut. że są. Masakra to jest, nie? I tak jest źle, i tak jest niedobrze, bo z jednej strony mamy masę spalin, hałasu No. i tak dalej, a z drugiej strony mamy masę baterii i Których nie można dalej nic zrobić, tylko one muszą się rozłożyć jakoś przez Generalnie- miliony lat. generalnie każda ingerencja i produkcja człowieka ostatecznie zanieczyszcza środowisko i możemy sobie dywagować, co jest bardziej albo mniej szkodliwe, ale wszystko ostatecznie jest szkodliwe, nie? No, ale też jest tak, też jest prawda, że świat się cały czas zmienia. No. Że Może za chwilę będą wiedzieli, jak to usuwać, może za chwilę nie? będą wiedzieli, no może jakoś zaradzą temu, nie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, ja jestem pozytywnie nastawiona do tych. I zapominam patrzeć w aparat ostatnio. Ja też, ostatnio. I jeżeli z łzy ujęcia są ucięte, to biorę to na swoją klatę, no bo w końcu ja trzymam aparat i przepraszam. Ale bym się wyrżnął. Ale tutaj ładnie wygląda, zobaczcie. No. Jesteśmy na takim zwykłym skrzyżowaniu, jak góreczki fajnie widać. Mega ładnie. I tak wygląda główne wejście do atrakcji, o której jeszcze niewiele wiemy tak naprawdę, no bo nie zamierzaliśmy jej dzisiaj robić. Zobaczymy po prostu, jak to wygląda. 亲爱的广大游客，欢迎您来到 Czy tu się płaci 8 jenów? 进入景区前扫码预约页面。 To jest chyba jakaś mapa atrakcji, a może to jest mapa, co? 游客，欢迎 Bo tutaj nie widzę, żeby to była Alipay. ale Oni w ogóle nie płacą. Próbowaliśmy przejść przez bramki, myśleliśmy, że można swobodnie się przebić, ale chyba trzeba kupić jakieś bilety, ale tutaj ludzie idą bokiem, więc po prostu idziemy za nimi. Jesteśmy, dzień dobry. I w tym mieście jest bardzo dużo but, więc skorzystaliśmy z tego i zakupiliśmy sobie narzuty, które już chcieliśmy kupić wcześniej. Zuza tak się prezentuje. Za to, że przyszliśmy tu za darmo, weszliśmy, to zakupiliśmy. A co? Skoro raz zaoszczędziliśmy, to i tak wydaliśmy, bo pieniądze lubią obrót. No a cena była porównywalna do naszego Starego Miasta, więc w sumie w Siorebkach, gdzie kupimy. I jesteśmy ostatecznie zadowoleni. Idziemy zwiedzać dalej. Na razie jesteśmy tak średnio zadowoleni, bo jest tutaj naprawdę masa but. Masa sklepów, masa pierdół. W sensie nie jest tak urokliwe jak to stare miasto Ligen, nie? No. To jest takie, to wygląda trochę jak taka wioska sztucznie utworzona, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali i kupowali rzeczy, Żeby zostawiać szmal. żeby zostawiać pieniądze. Naprawdę. Ani nie mają tych budynków takich, wiesz, jakoś tak zrobionych, one są jakieś takie nowe w sumie. Nie wiem jak to nazwać, jest tak sztucznie. W ogóle to trzeba się targować. Się stargowaliśmy. U Bartka się stargowaliśmy 20 juanów, a u mnie się stargowaliśmy 10 tylko. Ale się stargowaliśmy. I tak jest tutaj wybitnie tanie. Jeszcze dzisiaj będziemy kupować buty, bo na tej górze, którą przed chwilą wam pokazywaliśmy, nasze nogi postaną. Tylko że mamy takie obuwie. Więc to chyba niezbyt bezpieczne ostatecznie. Ja, tutaj jest taka szarpa. Widzisz ją? Tą szarą? To też jest ładna. Ale jest tutaj bardzo dużo takich wzorów, które nam odpowiadają i nam się podobają. Ale mi się moja podoba bardzo. No my tutaj dostajemy oczopląsu, to już mówiliśmy chyba niejednokrotnie, albo na vlogu, albo na live'ie. Idziemy zwiedzać to miasto, jeżeli będzie coś mega ładnego, to wam pokażemy, jak nie, to polecą teraz właśnie tylko przebitki i uciekamy dalej. Zobaczcie, jak transportowali kiedyś konie. To są chyba realne zdjęcia odwzorowane na ścianie, odmalowane na ścianie. No, odmalowane są na ścianie. Ale jak to jest Tego, na ścianie? tego ludu, który tutaj zamieszkiwał, i on jest w takiej formie 3D trochę zrobione, nie? No, Ładnie jest to zrobione. ale to jest fajne. dobrze zrobione, fajnie. Ale ten koń miażdży. No, nad wąwozem tygrysa to jest chyba. Im dalej w las, tym jest piękniej. I Zuza właśnie się zreflektowała.
Ja już w sumie wcześniej też, ale jeszcze tego nie nagrywaliśmy. No, że zwracam honor, ale ten początek to masakra. Ten początek to takie krupówki u nas zakopane, ale tutaj jak teraz wyszliśmy już przez te wszystkie budy takie brzydkie i takie masową turystykę, to już jest ładnie. To już... Aczkolwiek nadal nie zapłaciłabym 25 zł, żeby tutaj wejść. No, ale to jest ta zabudowa chińska taka, którą też chciałem zobaczyć. Taka z pocztówek trochę. Bardzo klimatyczne są te miejsca. I jakby w pewnym stopniu jestem... w pewnym stopniu jestem usatysfakcjonowany, spełniony, że tutaj jesteśmy. To jest mega ładne. Tuż za miastem jest taki park ogród, oczywiście w stylu chińskim i właśnie odbywają się tu sesyje ślubne. Wystarczy tych zachwytów na chwilę obecną. Jedziemy kupić buty, bo żeby nasze nogi mogły postanąć tam, to nie możemy wchodzić w naszym obuwiu. Jedziemy kupić buty i jedziemy kupić bilety na pociąg. Chodźcie, zapraszam Was do takiego sklepu oto. Wygląda bardzo profesjonalnie. I znowu jesteśmy na zakupkach dla Bartka. Ale ty też masz budki. Ale ja nie potrzebuję w sumie. Potrzebujesz. Masz tak samo materiałówki jak ja. No i takie sobie wybrał. Bo ja pierwotnie chciałem te. Pierwotnie te, no te są to nie? Te są kozackie, są tak epicką podłogą, że... A ja mam takie. I wyglądam jak dres. Z daleka. Mam taki. Żółty i czarny to są moje ulubione kolory. Razem. Znaczy nie lubię osobno żółtego. Ale w połączeniu z czarnym jest ok. Ja generalnie pierwotnie planowałem sobie kupić te co ma Zuza, ale jest 41 rozmiar i 40. 40. Ja nie wcisnę tam stopy, zdecydowanie. Te buty mają nawet certyfikat, tylko nie wiem co one poświadczają. Ja Joanna. Teraz już będziemy bardziej Chińczyki. Nie będą mi za bardzo pasować do mojego outfitu. Miks kulturowy będziesz miała na sobie. No ale są uniwersalne do mojego następnego outfitu. I tu generalnie one wyglądają jak nówki, one nie wyglądają jak używane, ale to są takie harde podby, że są sprzedawane za grosze. Mam nadzieję, że wytrzymają nasze wejście na góry. To nie jest Lakers, tylko Laokers. Laotański Mają KRS. tutaj Avengersów. Także takie pamiątki będziemy przewozić z Chin właśnie. Jednak się okazało, że są po 90. Jednak się okazało, że są po 90, ale nie wiadomo, czy to dla nas są po 90, czy dla innych, bo tam była cena 50 napisana na butach. No, No, więc ale nie kupujemy, bo za nie stówkę kupujemy. możemy kupić sobie takie trapery zimowe. Tutaj na przykład widzieliśmy w sklepie obok. Z decyzją co do zakupu butów musimy się przespać. Więc przyszliśmy od razu na jedzenie, a potem jedziemy na PKP. Zuzka zamówiła co? Fryty sobie zamówiłam. Taką przekąską. I do tych fryt dorzucił pan grzybki z tego co widziałem. No a tutaj widzę, że ma pan fryty, tofu i wszystko naraz jest taki kubek. I pancia miesza te frytki z przyprawami. Jest jakaś ostra przyprawa i jedna, która pachniała trochę jak cynamon. Ciekawe jak będą smakowały fryty. Mam nadzieję, że dobrze. Ja myślałem, że to będą zwykłe fryty po prostu na oleju. A one jednak są niezwykłe. Tam jaka No i babuszka. bardzo dobrze, bo tutaj jesteśmy już po to, żeby testować niezwykłe rzeczy. Taka duża porcja. No i to są takie ugotowane ziemniaki po prostu. No to nie są jak fryty. Ale Albo- smaczne. No smaczne te przyprawy robią swoje, masakra. Są tak dobre. Ale Jak, chyba, jak pieczone ziemniaki, tylko że nie są pieczone. ale chyba ostre, bo taki wzięłaś oddech głęboki. Trochę ostre. Dobra. Ale są tak dobre.
A, panczy że bują, masakra. Dobra, ale mam wrażenie, że są niedosmażone trochę. W sensie, że są za krótko trzymane w tym oleju. Ale biorę grube. Idziemy odnieść rzeczy i lecimy na dworzec. I kupujemy właśnie bilety na pociąg. Nasza komunikacja ogranicza się do tego, że podaliśmy po prostu telefon z informacją. I tak wygląda ich komputerek, kiedy zamawiamy rzeczy. Oczywiście za wszystko płacimy Alipay. Tam pani ma takie urządzenie i tylko podkładamy telefon i już się skanuje i płacimy. Zapłaciliśmy 53 zł za przejazd do Shangri-La i taka sama cena pewnie będzie. No trochę więcej będzie, bo jest 63 na powrotny. To one, no mówię, to zależy od godziny, Od godziny, klasy, od miejsca, od pociągu. klasy, no. Mamy bilety. Teraz jedziemy na zakupy na Wałówę, bo będziemy jeść w pociągu. I jesteśmy do tego stopnia generalnie wydarzeniem, że nawet pani nas nagrywała w momencie, kiedy zamawialiśmy bilety, nie? Jakieś dzieciaki stały wcześniej przy kasie, to też tam świrowały i wpatrzone w nas jak w obrazek, ale mam wrażenie, że niektórzy nas obgadują i się z nas śmieją, a niektórzy są tacy, kurde, różnych ludzi tutaj spotykamy. Ale to mogą być jakieś tam subiektywne odczucia, nie? Bo nie wiemy, co gadają. Co za coś chce dodać? Co za ma to No i jeździmy na stację kolejową, jak możemy, jak mamy czas i bukujemy sobie kolejne bilety na pociągi, dlatego że opłata w trip.com jest w wysokości, w zależności od oczywiście pociągu, ale teraz nam policzyło, że jakbyśmy kupili sobie przez Trips, to byśmy zapłacili 274 juany, a my zapłaciliśmy 224 juany. Czyli o całe 50 juanów mniej, czyli o 25 zł mniej. sporo, nie? Sporo, nie? Też, wiesz, ja myślałam, że to takie z 5 zł może opłaty będą robić, a to zależy, bo na pierwszym bilecie jest 20 juanów opłaty, a na drugim bilecie jest 30 juanów opłaty. To ciekawe, od czego ta opłata zależy. No, ale my kupiliśmy to taniej. No i przyjechaliśmy na zakupy i trafiliśmy do jakiegoś dziwnego sklepu. Takie ciasteczka są za 2,80. 100 gram. Kupujemy Pepsi, bo potrzebujemy takich przekąsek troszkę i tu jest kakasa. To są takie chińskie knopersy. Chińskie kropersy, ale nie mogę tego wyciągnąć w rękawiczkach. No i właśnie nie chcę tego, bo jest jakoś urwane. A ten jest jakiś Kokonat ten nasz. kokonat. A to też są. To są hazelnut. No to ja hazelnut weźmiemy? One 4,50 kosztują, czyli 2 zł. No 2,50 powiedzmy. Generalnie doba nam się zdecydowanie wydłużyła, już jest po 22, więc do drugiego starego miasta nacji zabierzemy was z innego planu. I właśnie was tam odsyłamy.